Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Męskie Zdrowie według Jaremy. Dzisiaj porozmawiamy o wydolności, wytrzymałości i dlaczego warto ją mierzyć. Krótko mówiąc, wydolność to jest zdolność naszego organizmu do wykonywania aktywności fizycznej bez narastającego zmęczenia przez długi czas. Na bazie wydolności, czyli tych możliwości organizmu, budujemy wytrzymałość. W całym naszym procesie starzenia chodzi o to, żebyśmy się starzeli zdrowo. I teraz co się dzieje z tym pułapem tlenowym? Ten pułap tlenowy mniej więcej od 25 roku życia spada nam o około 1% rocznie. Okazuje się, że umiarkowana aktywność fizyczna powoduje, że ten pułap tlenowy spada dużo wolniej. Czyli dłużej utrzymujemy naszą mobilność, naszą sprawność i tym samym jesteśmy szczęśliwsi, że możemy się ruszać, że możemy być aktywni. Ludzie, którzy nigdy nie uprawiali sportu, ale na przykład przyszło im do głowy w wieku 40 lat, już jestem ustabilizowany i chcę sobie potrenować, poćwiczyć, bo chcę na przykład się lepiej czuć. Ja mu zadaję pytanie, czy ty miałeś przeszłość sportową? Nie, nigdy nic nie robiłem. Super wiadomość, super informacja, bo ten organizm... Znaczy nie mów tak, no bo ludzie przestaną ćwiczyć za młodo, żeby zacząć po 40. Nie. I to jest super informacja, bo ten organizm będzie reagował na bodźce treningowe i ten progres będzie szybszy. Jest teoria taka zrobiona na użytek współczesnego świata. Bardzo mocno, bardzo szybko na maksa idziemy, czy tam biegniemy przez 5 minut i zaciągamy dług tlenowy i potem organizm spłaca ten dług tlenowy poprzez redukcję tkanki tłuszczowej. To tak nie działa. Starzenie się to jest m.in. gubienie masy mięśniowej. I teraz trzeba wszystko zrobić, żeby tej masy mięśniowej nie gubić, zabezpieczyć, zadbać o nią. Panaceum na wszystko jest zdrowa aktywność fizyczna. Regularna aktywność fizyczna. I to musi być aktywność o charakterze wytrzymałościowym. Czyli cardio po pierwsze. Czyli cardio, tak. To zawsze muszę zapytać, ile czasu chcesz poświęcić na trening. Bardzo ważne. Czy możesz codziennie, czy nie? No nie mogę, nie mam czasu. Ale golisz się codziennie? No tak. Higienę? Tak. No to musisz też zadbać o higienę wewnętrzną, o higienę swojego ciała. Dzisiaj naszym gościem jest Ryszard Szul. Dzień dobry, miło mi. Ryszard Szul jest fizjologiem, trenerem pływania i lekkiej atletyki, konsultantem kadr narodowych. Współpracował z czołowymi polskimi olimpijczykami, m.in. Robertem Korzeniowskim. W przeszłości trener przygotowania fizycznego i fizjolog piłkarzy Legii Warszawy i Wisły Kraków, nie w tym samym czasie. Obecnie współpracuje z jedną z najlepszych polskich pięcioboistek nowoczesnych, Martą Kobecką, oraz konsultuje zawodników triatlonu, tenisa, piłki nożnej i lekkiej atletyki. Bardzo Cię gorąco witam u nas w studiu. Cieszę się, że mogę tu być z Wami. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Ryszard, wykorzystam Twoje doświadczenie, jeśli chodzi o przygotowanie sportowców i nie tylko, i powiedz mi, na czym polega fenomen wydolności? Dlaczego jest takie ważne dla naszego organizmu, szczególnie z punktu widzenia longevity? Wydolność, krótko mówiąc, wydolność to jest zdolność naszego organizmu do wykonywania aktywności fizycznej. Bez narastającego zmęczenia, wykonywania aktywności fizycznej przez długi czas. I kiedy w oparciu o wydolność, na bazie wydolności, czyli tych możliwości organizmu, budujemy wytrzymałość. I teraz jeżeli ktoś tą wydolność ma bardzo wysoką, tak jak na przykład Robert Korzeniowski, no to wtedy ma możliwości takie, że może startować w zawodach sportowych i może być najlepszy, może zdobywać 4 złote medale olimpijskie. Jeżeli ktoś tą wydolność ma słabą, no to wtedy niestety w zawodach nie może brać udziału, a jeżeli to tylko na jakimś niższym poziomie, ale z drugiej strony, mając nawet najniższą wydolność, możemy brać udział w pielgrzymkach. Możemy sobie spacerować, maszerować i możemy wykorzystywać, cieszyć się również z życia, z aktywności fizycznej. Ta wydolność jest nam wrodzona genetycznie, czy też możemy ją wypracować w jakimś stopniu? W dużej mierze jest uwarunkowana genetycznie. Zależy między innymi od składu włókien mięśniowych, od pojemności wyrzutowej serca, od możliwości całego układu krwionośnego, od wielu innych czynników. I
A czy my jesteśmy w stanie ją wypracować trochę? Czyli rozumiem, że jest jakiś zakres, kiedy możemy to wytrenować? Tak. Głównym parametrem, mamy takie dwa główne parametry określające wydolność. Jedna to jest VO2 max, czyli volume tlenu, czyli zwany inaczej pułapem tlenowym. To jest taka wartość, ta ilość tlenu, jaką organizm jest w stanie zaabsorbować, wykorzystać w wysiłku o maksymalnej intensywności. I to jest najczęściej mierzone na kilogram masy ciała. W ciągu 1 minuty. Tak jest. Dlatego otyli ludzie mają zawsze niższą wydolność. I ta wydolność zmienia się, a drugi parametr to jest próg mleczanowy. Okazuje się, że ludzie, którzy mają taką samą wydolność, taki sam pułap tlenowy, wcześniej na przykład jedni przerywają wcześniej wysiłek niż inni. Co się okazuje, że ci, którzy dłużej kontynuują wysiłek, mają wyżej umiejscowiony próg mleczanowy. A próg mleczanowy to jest taki moment w wysiłku o narastającej intensywności, kiedy nasz sposób dostarczania energii przechodzi w warunki beztlenowe. Czyli inaczej mówiąc, jest to moment, w którym zaczyna się kumulować zmęczenie w mięśniach. I w pewnym momencie musimy to przerwać. Czyli mamy taki zakres wysiłku, kiedy jednak wykorzystujemy spalanie tlenowe i przychodzi moment, kiedy organizm musi dodać więcej energii, wchodzi na spalanie beztlenowe i to jest ten próg mleczanowy. To jest ten próg mleczanowy. I teraz cały problem w treningu, w ogóle w naszym życiu, chodzi o to, żeby ten próg mleczanowy był przesunięty jak najpóźniej. Dla wielu pacjentów przekonywujące, dla wielu osób przekonujące będzie to, że w momencie, kiedy jednak spalamy tlenowo, to głównie spalamy tkankę tłuszczową w dużej mierze, co oznacza chudnięcie. W całym naszym procesie starzenia chodzi o to, żebyśmy się starzeli zdrowo, żebyśmy byli w stanie wykorzystać nasz potencjał aż do samej śmierci. No niestety ona kiedyś nastąpi. Co zrobić? I teraz co się dzieje z tym pułapem tlenowym? Ten pułap tlenowy mniej więcej od 25 roku życia spada nam o około 1% rocznie, czyli 10% na dekadę. Już w 25 roku życia? Tak, oczywiście. U mężczyzn, u kobiet wcześniej. Dlatego, że to jest liczone na kilogram masy ciała. Kobiety mają trochę więcej tkanki tłuszczowej w stosunku do mężczyzn, mniej masy mięśniowej, tym samym mniej mitochondriów, które są dostarczycielami energii i wykorzystują tlen. I u kobiet to zaczyna się wcześniej. I teraz, jeżeli my w wieku 25 lat będziemy mieć pochłanianie w granicach 70 ml na kilogram masy ciała, czyli wysokie, to my będziemy mieć 15 ml w wieku 90 czy tam 80. Jeżeli to jest procent rocznie, to tak. Jeżeli teraz będziemy mieć dużo mniej w wieku wyjściowo, no to w wieku 70 lat już będziemy mieć problemy lokomocyjne, będziemy mieć problem z poruszaniem się. Okazuje się, że aktywność fizyczna, umiarkowana aktywność fizyczna powoduje, że ten pułap tlenowy spada dużo wolniej. Od 0,5 do 0,9% na rok. Czyli dłużej utrzymujemy naszą mobilność, naszą sprawność i tym samym jesteśmy w moim przekonaniu szczęśliwsi, że możemy się ruszać, że możemy być aktywni. I teraz jak o to zadbać? Są bardzo konkretne dane, że ten słynny VO2 max to jest nie tylko wydolność, ale także wydolność układu sercowo-naczyniowego, wydolność układu oddechowego, który zaopatruje w ten tlen. I jest jednoznacznie pokazane, były takie badania robione w Szwecji pomiędzy biegaczami właśnie narciarskimi i tymi, którzy nie biegali, że różnica w występowaniu chorób sercowo-naczyniowych, układu sercowo-naczyniowego jest 50%. Czyli osoby, które nie trenują, mają o połowę więcej szans na to, że wystąpią choroby układu sercowo-naczyniowego w dosyć wczesnym wieku. Także to jest jednoznacznie przekonywujące, że to trzeba po prostu robić dla siebie. Ludzie, którzy nigdy nie uprawiali sportu, ale na przykład przyszło im do głowy w wieku 40 lat, że już jestem ustabilizowany i chcę sobie potrenować, poćwiczyć, bo chcę na przykład się lepiej czuć. I czasami się do mnie tacy zgłaszają. Ja mu zadaję pytanie, czy ty miałeś przeszłość sportową? Nie, nigdy nic nie robiłem. Super wiadomość, super informacja, bo ten organizm... Znaczy nie mów tak, no bo ludzie przestaną ćwiczyć za młodo, żeby zacząć po 40. Nie. I to jest super informacja, bo ten organizm będzie reagował na bodźce treningowe i ten progres będzie szybszy.
będzie szybki i on w wieku 40-45 lat będzie robił progres, będzie robił postęp treningowy. Bo oni startują z bazy. No tak, to słuszne. I teraz tak, jest klasyczny wzór 220 minus wiek, ale on tak młodym zawyża, a starszym zaniża. Dlatego lepszym wydaje się być wzór Tanaki. To jest taki wzór, gdzie jest 208 razy 0,7 minus wiek. I ten wzór będzie w wieku, w przypadku ludzi starszych, parę punktów, parę uderzeń wyższy. I teraz mając taki wzór, na przykład 160 uderzeń wyjdzie, no to wyliczamy sobie 85% tętna maksymalnego i 50%. I w tym przedziale tętna poruszamy się. A w tym wzorze nie ma uwagi na temat wagi? No to jest ważne przecież. Tak, ale to wtedy, jeżeli będziesz miał nadwagę, to bardzo szybko organizm zareaguje i zastopuje cię tętno. No tak. I wtedy czynnościowo wyjdzie. Tak. I nie będziesz musiał wtedy, i nie zrobisz. Dlatego, jeżeli ktoś ma nadwagę, ja zawsze sugeruję, żeby zaczął od truchtu i marszu na przemian, kontrolując tętno. I najłatwiej, żeby to było tętno w granicach 75% tętna maksymalnego, 70% tętna maksymalnego, to jest taki bezpieczny i spokojny wysiłek. Ostatnio z córką byłem na treningu i co ciekawe, ona już sobie kontroluje, mimo że nie chciała mnie słuchać, kontroluje sobie tętno i nagle się zatrzyma. Ja mówię, dlaczego się zatrzymałaś? No bo już mi tętno już przekroczyło. I po 45 minutach chodziła, spacerowała, truchtała. Po 45 minutach mówi, skończmy już, bo mi tętno nie wraca do wyjściowej. No miód na moje serce, że moje dziecko tak mnie słuchało. Czy rozumiem, że w trakcie takich treningów biegania, przełamanego marszobiegu, kiedy ktoś mówią, można wytrenować sobie, że ten próg będzie się przesuwał i będziemy coraz bardziej wydolni? I do tego stopnia, że jeżeli na początku nie byliśmy w stanie biegać, truchtać, bo nam tętno skakało, to po takich treningach, po 3-4 miesiącach, bo to nie jest łatwy proces i szybki, no, tak, naturalnie, to wtedy już zaczniemy sobie truchtać. I te przerwy będą coraz rzadsze. Mówi się, że jeśli nie mamy pulsometru, mówi się o tempie konwersacyjnym. Czyli w momencie, kiedy możemy swobodnie rozmawiać, to znaczy, że mamy pełny komfort tlenowy. Mamy dostęp tlenu i wtedy wiadomo, że to są przemiany tłuszczowe. I wtedy jest... Znaczy mówi się o tych strefach i druga strefa to jest wtedy, kiedy możemy spacerować i mówiąc z lekką zadyszką. To jest ta druga strefa. Tak. Mówi się wtedy, że jest delikatne zawilgocenie skóry. Tak. W momencie, kiedy nie mamy możliwości rozmawiania, to już jest powyżej progu mleczanowego. I to wtedy trzeba przerwać. Bo próg mleczanowy, praca powyżej progu mleczanowego uczy organizmu dostarczania energii w sposób beztlenowy. Ja na przykład, korzystając z siłowni, bardzo często widzę osoby z nadwagą albo tyłe, które bardzo, bardzo dużo biegają na tych bieżniach, z trudem łapiąc oddech i to jest całkowicie przeciwzasadne. To jest zupełnie nie idzie o to... Absolutnie nie. Co więcej, oni faktycznie zakwaszają bardzo szybko, czego nie rozprowadzają potem. Tak, jest teoria taka zrobiona na użytek współczesnego świata, że krótki trening interwałowy, że bardzo mocno, bardzo szybko na maksa idziemy, czy tam biegniemy przez 5 minut i zaciągamy dług tlenowy i potem organizm spłaca ten dług tlenowy poprzez redukcję tkanki tłuszczowej. To tak nie działa. To tak nie działa, a poza tym maksymalne tętno czy taki wysiłek o maksymalnych intensywnościach jest zdrowy dla ludzi młodych. Natomiast dla ludzi starszych... Przepraszam, starszych, czyli? Powyżej 45-50. Panaceum na wszystko jest zdrowa aktywność fizyczna. Regularna. Regularna aktywność fizyczna. I to musi być aktywność o charakterze wytrzymałościowym. W przypadku ludzi... Czyli cardio, po pierwsze. Czyli cardio, tak. Czyli w przypadku ludzi młodych, tych powiedzmy, przy czym nie powiem 45, 50, 55, bo to zależy od wielu innych parametrów, czy jesteśmy w stanie tak trenować, czy nie. To taka aktywność powinna być codziennie. Jeżeli jesteśmy starsi i się nie regenerujemy tak szybko, to co drugi dzień.
Ale codziennie mam jakiś zakres, nie wiem, ile kilometrów, ile czasu? Codziennie to powinno być od 15 do godziny, do 60 minut. 30 minut w zupełności wystarczy na początek oczywiście, chyba że masz jakieś inne cele, że chcesz na przykład sobie przebiec półmaraton w komforcie. Nie mówię o wynikach. Nie, mówimy o podtrzymaniu tej bazy. O podtrzymaniu. To jest 30 minut, to jest takie minimum. Ale 30 minut spaceru, 30 minut, mówię o strefie drugiej, czy coś więcej? Tętno. Musimy osiągnąć odpowiednie tętno, czyli to musi być w granicach tych 80, im krócej, tym tętno wyższe, ale nie przekraczające 85%, czyli 75-80% tętna maksymalnego. To może być marsz, to może być, przy czym jeszcze trzeba wziąć pod uwagę. Ale masz 80% tętna maksymalnego, to naprawdę trzeba startować od bardzo niskich poziomów, albo bardzo szybko iść. Oczywiście. Dlatego bardzo, bardzo ważne jest, żeby sprawdzać to tętno, bo jeżeli zaczniemy chodzić, to potem się bardzo szybko zaadaptujemy. I o ile wcześniej zacząłeś chodzić i miałeś tętno, tak jak mówisz, 80% maksymalnego, to po pół roku to już to na tobie nie zrobi wrażenia. Już ten marsz już nie będzie efektywny. Wtedy musisz przejść albo do truchtu, na przemian z marszem, albo włączyć kijki, albo coś spowodować, żeby to tętno podeszło do góry. Starzenie się to jest między innymi gubienie masy mięśniowej. I teraz trzeba wszystko zrobić, żeby tej masy mięśniowej nie gubić, zabezpieczyć, zadbać o nią. Okej, no to mamy już przebadaną osobę, tak wstępnie przynajmniej, i rozumiem, że zakładasz jakiś, w zależności od wieku, płci, wagi i paru innych elementów, zakładasz jakiś trening i to jest, rozumiem, trening na życie. Tak, to jest trening na życie, to jest trening na zdrową starość. I o zdrowej starości trzeba pomyśleć już w wieku 40 lat. No właśnie. Najczęściej to jest tak, że nie widzimy tego. Dlatego, że w wieku 40 lat tak naprawdę nic się nie dzieje. Nie, poza tym nikt nie myśli. Nikt nie myśli. Ja trenowałem z tymi młodymi kolarzami. Startowałem sobie w triatlonie, startowałem na rowerach górskich i jaki był tylko problem? Myśmy robili jeden trening, wspólnie z nimi robiłem, podjazdy, zjazdy, było super, tylko że na drugi dzień ja byłem nieżywy, a oni mogli robić taki sam trening. Czas regeneracji. To jest jeden z tych elementów, którzy to osoby, które przychodzą do nas do centrum, też mówią, czas regeneracji. Tak, i to niestety, sekrecja hormonów spada. No wszystko z wiekiem niestety spada, no to nie udało się. Ale można temu przeciwdziałać. Nawet trzeba. Tak, można się zdrowo starzeć i dążyć do zdrowej starości. Myślę, że to jest jakby podstawowa sprawa i myślenie o tym, żeby wziąć to na klatę i cieszyć się tą starością, bo mamy więcej czasu, jesteśmy dalej sprawni, jesteśmy mądrzejsi, bo dużo więcej wiemy, pamiętamy i możemy to wykorzystywać. Możemy, tym bardziej, że jest taki wspaniała zresztą praca z 2021 roku w czasopiśmie Science. To było takie badanie zrobione w 29 krajach na 4 kontynentach, gdzie badano metabolizm. I okazało się po takim booście metabolicznym w okresie adolescencji, ustala nam się metabolizm na poziomie 20-latka i nieprzerwanie na tym samym poziomie trwa do 60 roku życia. Czyli oznacza, że metabolizm, czyli wszystkie te procesy, które służą zarządzaniu energii, pozyskiwaniu i potem wydatkowaniu, czy na aktywność fizyczną, czy umysłową, są na tym samym poziomie, co 20-latek ma 60-latek. To niesamowite. To daje nam duże możliwości, żeby wykorzystać tę energię, którą możemy generować, żeby dbać o to, żeby w miarę kulturalnie i powoli się starzeć, bo jest to nieuniknione, wszyscy to wiemy. No niestety. Co jeszcze możesz zrobić, zaproponować takim osobom, które przychodzą do Ciebie? Zakładam koło 40, robisz im te badania. I trzeba ułożyć plan treningowy. To znaczy zawsze muszę zapytać, ile czasu chcesz poświęcić na trening. Bardzo ważna informacja. Czy możesz codziennie, czy nie? No nie mogę, nie mam czasu. Ale golisz się codziennie? No tak. Higienę? Tak. No to musisz też zadbać o higienę wewnętrzną, o higienę swojego ciała. Musisz poświęcić pół godziny co najmniej. Nie masz czasu, to wstań rano. Albo jeżeli jesteś sowa, no to przed śniadaniem. To wstań troszkę później, ale przed śniadaniem. Zrób 30 minut aktywności na czczo, ale na niskim tętnie. Rano zawsze tętno jest dużo niższe. I ten efekt pracy uzyskujemy na dużo niższej intensywności. Czyli delikatny spacer przeplatany truchtem, to w zupełności wystarczy. Jesteśmy rozbudzeni, po 30 minutach mamy apetyt na śniadanie i możemy zacząć pracować. I to wystarczy. Następnym razem, za miesiąc, za 2, możesz włączyć coś innego. Poczujesz, że masz ochotę coś zrobić.
okazuje się, że się zregenerowałeś, budzisz się rano i masz tyle energii, że coś trzeba zrobić. W naszym przypadku, w przypadku longevity, tu bardziej chodzi o sprawność mięśni, o niepowodowanie zanikania mięśni. Bo mięsień, który nie ćwiczy, zanika. Wsadzisz nogę do gipsu, wyciągasz ją po 2 tygodniach i masz tylko patyk. I dokładnie jest tak samo z mięśniami. Jeśli ich nie używasz, to one już po 2-3 tygodniach już jest ich dużo mniej. W związku z tym ja preferuję zawsze wolne ciężary, bo to wtedy jest i koordynacja, i działają duże grupy mięśniowe, lekkie ciężary. Robiłem doświadczenia znowu na sobie, że próbowałem robić, ponieważ ta siła rosła, jak zacząłem ćwiczyć, a ćwiczę cały czas, więc ćwiczyłem sobie zarzuty, rwania 20 kg z gryfem. Super się czuję, ale przecież jak mi tak dobrze idzie, no to wezmę 25, 30, a może 40. No i zrobiłem parę razy. 2 tygodnie do siebie dochodziłem. Po prostu wszystko mnie bolało i regenerowałem się dużo dłużej. W związku z tym wróciłem do 20 kg. Oczywiście w odciążeniu, czyli w kręgosłupa, czyli w leżeniu, tam wyciskaniem mogę sobie robić troszkę więcej, 40-50 kg. Natomiast wszystko, co robię w staniu, robię na małych ciężarach. Hantelki też 10, 12-kilogramowe maksymalnie, 8-kilogramowe. Wszystko, co powoduje, że mogę powtórzyć 8-10 razy, w zupełności wystarczy. I z pełną koordynacją. I oczywiście obserwuję tętno. I technicznie. I technicznie, tak, żeby sobie krzywdy nie zrobić. I tutaj instruktor jest potrzebny. Raz, żeby pokazał, ustawił kręgosłup, ustawił pozycje wyjściowe i jeżeli powiemy mu, że my nie chcemy pakować, jak to się brzydko mówi, nie chcemy budować masy mięśniowej, nie chcemy być kulturystami, tylko chcemy się dobrze czuć, to na pewno nam pomoże i ustawi odpowiednie ciężary, tylko trzeba to zaznaczyć. Czyli co, robimy badania, przede wszystkim konsultujemy się z osobami, które się na tym znają, rozróżniamy wytrzymałość od wydolności. VO2 Max mamy... Próg mleczanowy. Tak jest, VO2 Max mamy w zegarkach czy innych tam urządzeniach zbierających dane biometryczne, tego jest dużo, ale próg mleczanowy warto zrobić. Warto zrobić, określić tą prędkość. Można to zrobić w ten sposób, że wyznaczyć tętno, można zrobić próbę bez pomiaru mleczaną, zrobić sobie test, wersję uproszczoną, czyli 5 razy 6 minut, na tętnie 51 stopień, 50 uderzeń niżej tętno maksymalne, przez 6 minut zmierzyć dystans. Potem 2 minuty przerwy, 10 uderzeń tętno wyższe, znowu biegniemy 6 minut i tak 5 razy. Ostatni wysiłek będzie 10 uderzeń niżej tętno maksymalne i sprawdzamy przebiegnięty dystans. Miarą wytrenowania będzie przebiegnięty dystans. Próg mleczanowy będzie najczęściej na 3. stopniu. I teraz jeżeli przebiegłem na 3. stopniu 1000 metrów, to jest 10 km na godzinę, jeżeli będę trenował, to w tym miejscu potem będę miał prędkość 11 km, bo przebiegnę 1100 metrów. I to jest miara wytrenowania. Nie trzeba mieć urządzenia, można to samo sobie sprawdzić. Tak, oczywiście. I wtedy dzienniczek treningowy, notuję sobie, sprawdzam, analizuję. Przecież to jest tak... Czyli można to zrobić przecież na bieżni. Tak, można to zrobić na bieżni. Niekoniecznie w terenie. Można to zrobić na bieżni w domu, jeżeli ktoś nie lubi gdzieś się przemieszczać, to można zrobić na bieżni, zobaczyć 6 minut, ustawić sobie tętno, dobrać prędkość bieżni i zobaczyć, ile przebiegnę przez 6 minut, co mi bieżnia pokaże i sprawdzać. Super. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo miło, że nas odwiedziłeś i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo.